Naszym gościem jest doktor habilitowany profesor SWPS Tomasz Grzyb, psycholog, który naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Prowadzi również szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszeniowych z zakresu technik wpływu społecznego. Dziękujemy za możliwość rozmowy. To bardzo miłe, dziękuję. Zapraszamy wszystkich uczestników do zadawania na bieżąco pytań poprzez czat na Facebooku. W dalszej części spotkania nasz gość postara się na wszystkie odpowiedzieć. Postaram się, co nie znaczy, że mi się uda, ale jeśli będziecie Państwo jakieś pytania mieli, to bardzo proszę. Zacznijmy od pytania, które mi jako pierwsze przychodzi do głowy, czyli po co w ogóle rozmawiać z osobami o innych poglądach? To pytanie dosyć generalne, tak bym powiedział. Drodzy Państwo, może po to, żeby nie myśleć, że świat jest czarno-biały. Może po to, żeby nie mieć przekonania, że wszyscy są tacy sami. Może po to, żeby nie być ofiarą takiego zjawiska, które w psychologii nazywa się efektem fałszywej powszechności przekonań, a więc efektem, który jest przede wszystkim związany z naszym wewnętrznym poczuciem, że ludzie dookoła nas myślą dokładnie tak samo jak my. Problem, który mamy we współczesnym świecie, być może nawet zintensyfikowany w stosunku do tego, co odczuwali nasi ojcowie, matki, babki i dziadkowie, to efekt związany z przekonaniem, że wszyscy dookoła mnie myślą dokładnie tak jak ja, albo różnimy się o jakieś nieistotne detale. W rzeczywistości świat jest trochę bardziej skomplikowany. W rzeczywistości my często nie doceniamy, jak wiele osób dookoła nas może myśleć kompletnie inaczej. Jeżeli używamy mediów społecznościowych, na przykład jeżeli mamy profil na Instagramie albo na Facebooku, albo na jakimkolwiek innym medium społecznościowym, to bardzo często mamy tam przyjaciół, followersów, jakkolwiek byśmy tych ludzi definiowali. No i problem polega na tym, że najczęściej to są ludzie do nas bardzo mocno podobni, co oznacza, że my, kolokwialnie rzecz ujmując, możemy godzinami dyskutować o tym, jak bardzo się ze sobą zgadzamy. No, kłopot tylko w tym, że wtedy tylko utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy rację, że nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, że nasz sposób patrzenia na świat jest tym, który wszyscy podzielają. Kiedyś taką grupą społeczną, która miała dosyć duże ryzyko stania się właśnie podatną na efekt fałszywej powszechności przekonań, byli taksówkarze. Dlaczego? Otóż wyobraźmy sobie takiego przeciętnego taksówkarza, który zabiera nas z jednego miejsca do drugiego, wsiadamy do tej taksówki i taksówkarze, ci z Państwa, którzy korzystają z usług taksówki, czy Ubera, czy Bolta, czy jakiegokolwiek innego systemu, który nas wozi z punktu A do punktu B, doskonale wiedzą, że taksówkarze dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ci, którzy nic nie mówią. To znaczy przyjmują nas zamówienie, że jedziemy powiedzmy na ulicę Rynek 18, no i nas na ten Rynek 18 w miarę bezpiecznie chcą dowieźć, nie mówiąc nic w trakcie. Druga grupa to jest ta, która od momentu, w którym otwieramy drzwi taksówki, do momentu, w którym wysiadamy przy ulicy Rynek 18, po prostu gada cały czas. No i o czym gada? No najczęściej o tym, co oni by zrobili, gdyby mieli władzę. To znaczy, jakby zmienili ten świat, jakby wpływali na rzeczywistość, jak to należy wszystko robić, bo oni mają najczęściej odpowiedzi na wszystkie pytania. No i teraz zwróćmy uwagę, że my jako pasażerowie tej taksówki najczęściej tylko potakujemy. No nie wchodzimy w dyskusję z tym taksówkarzem, nie mówimy mu, panie, co pan najlepszego opowiadasz, przecież tak się nie da. No z prostej przyczyny, po prostu nie mamy w tym żadnego interesu. My chcemy być dowiezieni na Rynek 18 i to nas przede wszystkim interesuje. Ale gdybyśmy popatrzyli na świat z perspektywy tego taksówkarza, to możemy sobie wyobrazić, że taki taksówkarz po 30 kursach dziennie jest przekonany, że wszyscy myślą dokładnie tak samo jak on, no bo przecież wszyscy mu potakują. No i teraz właśnie po to, żebyśmy nie byli takimi taksówkarzami, właśnie po to, żebyśmy nie byli takimi osobami, które są głęboko przekonane o swojej wyłącznej racji, powinniśmy rozmawiać z tymi, którzy mówią inaczej. Powinniśmy rozmawiać z tymi, którzy myślą inaczej. Powinniśmy rozmawiać nawet z osobami, które mają kompletnie inne spojrzenie na świat, także po to, żeby te nasze poglądy, które wydają nam się pewne, stałe, niezmienne, poddawać jakiemuś testowaniu. A chociażby po to, żeby się ćwiczyć w sztuce retoryki. Rozumiem. A czy łatwiej jest dyskutować z osobami o innych poglądach przez internet czy na żywo? I czy jest w ogóle możliwa dyskusja osób o innych poglądach przez internet? Myślę, że możliwa jest, choć oczywiście gdybym miał sobie teraz przypomnieć jakąkolwiek sytuację, w której ktoś napisał w internecie
okej, dziękuję, przekonałeś mnie, masz rację, to chyba nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej sytuacji. Nie wiem, czy wtedy internet by nie wybuchł. Może to tak właśnie działa, że to trochę tak jak z tym, że się piekło zapada, implozja następuje i tak dalej. Może na tym internet polega. Nie jestem przekonany. A mówiąc zupełnie serio, wydaje mi się, że można dyskutować w internecie. Wydaje mi się, że da się takie rzeczy robić. Wydaje mi się, że można nawet dyskutować w sposób kulturalny. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że ci, którzy kiedykolwiek próbowali to robić, zdają sobie sprawę z tego, że w polskich warunkach społecznych rozpoczęcie dyskusji o tym, jaką latarkę do nurkowania wybrać, kończy się tym, że 4 posty później pojawiają się oskarżenia o to, że byłeś agentem UB, albo że jesteś Żydem, albo że coś w tym rodzaju. No bo to niestety bardzo często tak szybko idzie. Ale z drugiej strony mamy pewne badania, które pokazują, że to się może dziać naprawdę sensownie i spokojnie. Jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od mowy nienawiści jest profesor Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. I profesor Bilewicz zrobił kiedyś takie badania na Reddicie. Reddit to jest, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taki agregator treści internetowych. I na tym Reddicie ustawiono bota, takiego bota, który miał reagować na sygnały mowy nienawiści. Czyli jeżeli ktoś używał określonych sformułowań w stosunku do innych ludzi, to ten bot po prostu się aktywował. I co ten bot robił? On po prostu zwracał uwagę na to, że to jest nie okej. Nie używał jakichś kolejnych eskalujących napięcie sformułowań, nie doprowadzał do jakiegoś klinczu, nie doprowadzał do kłótni, tylko mówił na przykład, wiesz, wszyscy miewamy dni, w których czujemy się trochę gorzej i jesteśmy źli na świat. Ale fajnie by było, gdybyśmy na tym forum zachowali jakieś elementy kultury i nie obrażali się nawzajem. No i ktoś z Państwa może pomyśleć, no to jest dowód na to, że za chwilę, czy to jest asumpt do myślenia o tym, że za chwilę rozpęta się jakaś dyskusja pod tytułem nie będziesz mi mówił, jak mam żyć, albo nie, kimże ty jesteś, żeby mnie krytykować. Ale w praktyce okazywało się, że po jakimś nawet chwilowym podniesieniu temperatury dyskusji ci ludzie się mitygowali. Ci ludzie przez nawet 60 dni, bo przez 60 dni monitorowano zachowanie tych konkretnych linków w internecie, nawet przez 60 dni utrzymywał się taki efekt zmniejszonego używania języka nienawiści. Co jest dla nas niezwykle, moim zdaniem, pocieszającym wnioskiem, bo on pokazuje, że wystarczy komuś pokazać, że coś jest nie w porządku. Wystarczy komuś zwrócić uwagę na to, że jego zachowanie, jego sformułowania używane w jakiejś dyskusji, słowa, które się pojawiają, mogą kogoś obrazić, mogą komuś zrobić krzywdę, żeby ci ludzie po prostu zaczynali się inaczej zachowywać. Kiedy kilka lat temu w Polsce mieliśmy bardzo dużą ilość różnego rodzaju komunikatów antyuchodźczych. To było po tej pierwszej fali uchodźców płynących głównie z Syrii, którzy przede wszystkim podróżowali do Niemiec, ale w Polsce też mieliśmy sporo różnego rodzaju takich dyskusji dotyczących polityki państwa wobec tych, którzy uciekają z miejsc, w których żyć się nie da. To wtedy okazało się, że oczywiście sporo było takich komunikatów wulgarnych, zahaczających o mowę nienawiści, dotyczących tych właśnie ludzi. Jeden z polskich reporterów, Paweł Reszka, zadał sobie trud wybrania się do tych ludzi, którzy takie komunikaty formułowali. To znaczy do tych, którzy mówili tutaj jakiś wulgaryzm. W internecie. To było komunikaty w internecie, tak? Czyli ktoś napisał, a niech brudasy wracają tam, skąd przyjechali. Albo my was tutaj nie zapraszaliśmy, dawajcie i tak dalej. A zatem były to komunikaty absolutnie wulgarne, takie komunikaty, które dehumanizowały tych ludzi i które były absolutnie wyczerpujące, jeśli chodzi o sformułowanie definicji mowy nienawiści. I on po prostu do tych ludzi dojeżdżał, trafiał do nich, wyszukiwał ich adresy, stawał u ich drzwi, pukał i pokazywał ten komunikat. On to napisał? I wtedy następowało takie zdziwienie i ludzie mówili, halo, no tak, no napisałem, ale to się różne rzeczy wypisuje, no nie można przesadzać i tak dalej. I co się okazywało? Okazywało się, że znacząca część tych ludzi po prostu te komentarze wycofywała. Ktoś może powiedzieć, ktoś może powiedzieć, przestraszyli się, że nie są anonimowi, ale po pierwsze to już dobrze, bo przecież w sieci nic nie ginie, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to poczucie anonimowości jest iluzoryczne, a po drugie, ludzie być może zdawali sobie sprawę z tego, że ich teksty, które formułują w sieci, które są wulgarne, które bardzo często mają charakter rasistowski, seksistowski, no tutaj możemy sobie różne komentarze i różne przymiotniki generować, że one mogą powodować po prostu realną krzywdę. I to była bardzo ciekawa prowokacja dziennikarska, która jednocześnie pokazała, że my jesteśmy w stanie
z refleksją podejść do własnego zachowania, tylko być może nie mamy okoliczności, w których to możemy zrobić. A ma to coś wspólnego z konsekwencją, że po prostu to też doświadczenie pokazało, że jest w internecie nadal konsekwencja swoich działań. Absolutnie tak. No, państwo jako młodzi ludzie pewnie nie pamiętacie, ale kiedy polskie wojska pojechały na misję do Afganistanu, to była taka duża sprawa potencjalnego przestępstwa wojennego, potencjalnej zbrodni wojennej w takiej afgańskiej wiosce, która się nazywała Nangar Khel. I to oczywiście sprowokowało też całą masę różnego rodzaju negatywnych komentarzy w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego w sieci. I pewien żołnierz postanowił tych ludzi po prostu za to ścigać. To znaczy postanowił uruchomić wszystkie dostępne prawem metody po to, żeby ich oskarżyć o zniesławienie. I okazywało się, że to się da zrobić po pierwsze, tylko trzeba mieć silną motywację, a po drugie, że ludzie, którzy zostali postawieni wobec realnych i bezpośrednich konsekwencji swojego zachowania, no nagle się zorientowali, że sieć to nie jest jakaś osobna kategoria rzeczywistości. Że internet to nie jest zewnętrzne miejsce, w którym możesz się zachowywać w dowolny sposób, bo to trochę nie do końca prawdziwe. Nie, to bardzo prawdziwe. Przestrzeń internetowa jest normalną rzeczywistością, w której podejmujemy całą masę decyzji, w której dokonujemy całej masy wyborów. My w sieci kupujemy, decydujemy o naszych losach, bo głosujemy na różnych ludzi. Państwo oczywiście tego nie wiedzą, są takie portale typu Tinder na przykład, czy aplikacje. Taki kolega mi mówił, że jest coś takiego jak Tinder i tam można na przykład nawet partnera czy partnerkę życiową krótkotrwałą znaleźć. Więc dużo rzeczy dzieje się w sieci. I skończmy już z takim myśleniem, że to, co się tam dzieje, to trochę jak Vegas, tak? To, co się dzieje w sieci, zostaje w sieci. Nie. To, co się dzieje w sieci, ma realne skutki dla naszego życia. Rozumiem. Jeśli chodzi o osoby, które mają te inne poglądy niż my, to czy to zawsze może się kończyć kłótnią, sporem, czy można dojść do jakiegoś porozumienia, rozmawiać w sposób nieagresywny, kulturalny? No, z jednej strony można na Pani pytanie odpowiedzieć bardzo prosto, nie zawsze. Tylko oczywiście trzeba sięgnąć głębiej i zadać sobie pytanie, co sprawia, że my dążymy do jakiegoś sporu, że my dążymy do starcia. O coś chciała Pani zapytać? Chciałam zapytać, że rozmawiając na przykład z kimś, dochodząc do tej rozmowy, nie wiem jeszcze w tym momencie, że mamy inne poglądy i to dowiaduję się w trakcie tej rozmowy. Już wtedy mam ten taki sygnał, że mam podjąć decyzję, że ta osoba ma inny pogląd ode mnie. Iść dalej w tą rozmowę, czy z niej zrezygnować? To daleki jestem od tego, żeby radzić, co zrobić w konkretnej sytuacji, ale zwróćcie Państwo uwagę, że my często rozmawiając z osobami, których nie znamy, rozmawiając z osobami, które są dla nas kompletnie obce, już na początku próbujemy się, kolokwialnie rzecz ujmując, obwąchać. To znaczy zorientować się, czy na pewno jesteśmy po tej samej stronie barykady i świadomie używam tego pojęcia barykady, bo my trochę taką barykadę tutaj wybudowaliśmy, czy na pewno jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, czy te poglądy, które są kluczowe z perspektywy naszego myślenia o świecie, mamy ujednolicone. Bo jeśli nie, to może lepiej nie rozmawiajmy, to może pogadajmy o pogodzie. I teraz, mówiąc zupełnie serio, ja nie widzę niczego złego w tym, żebyśmy rozmawiali o pogodzie. Bardzo proszę, jeżeli jesteś z jakąś osobą, nie wiem, w przedziale kolejowym i macie z sobą spędzić najbliższe 3 godziny, a później się rozstać, to może nie ma specjalnego sensu, żeby rozpoczynać dyskusję o tym, co się tak naprawdę wydarzyło w Smoleńsku, prawda? Zwłaszcza jeśli widzimy, że ktoś ma w tej materii swój bardzo sprecyzowany pogląd i niechętnie będzie się poddawał weryfikacji. Natomiast zwróćmy też uwagę, że no takie postępowanie trochę doprowadza do sytuacji, w której my świadomie decydujemy, że nie będziemy dyskutowali na tematy trudne, że nie będziemy dyskutowali na te tematy, gdzie możemy się nie zgadzać. A nie jest to z mojej perspektywy świat, do którego chcielibyśmy dążyć. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że podejmujemy taką społeczną decyzję, mówimy tylko o tym, co bezpieczne, tak? No będziemy wtedy się czuli bezpiecznie, ale czy o to chodzi? Nie? Coś zmieni. No właśnie nic nie zmieni, tak? Będziemy się utwierdzali w swoich poglądach. Kilkanaście dni temu dosłownie uczestniczyłem w pewnym spotkaniu towarzyskim ludzi, którzy się nie znali. Ludzi, którzy nic o sobie nie wiedzieli. I to, co mnie zastanowiło, to, że ludzie już na początku stwierdzili, słuchajcie, nie rozmawiamy o kwestiach politycznych, bo na pewno się pokłócimy. W związku z tym odrzućmy je
Zjedzmy to, co jest do zjedzenia, wypijmy to, co jest do wypicia i zajmujmy się tymi rzeczami, które są okej, na które możemy dyskutować bez specjalnego kłócenia się. No ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to jest przyznanie się do pewnej porażki. Tak? To jest przyznanie się do tego, że jeśli pojawi się trudny temat, to ja nie jestem w stanie z tobą rozmawiać. Dlaczego? Pokazuje taki mankament, że nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie sami siebie opanować podczas takiej dyskusji. Bo to nie jest tylko od tej kwestii, że mamy przeciwne poglądy. Przecież od tego też jest zależne właśnie to, jak my zareagujemy na... Absolutnie tak. To jest przyznanie się do pewnej porażki, dlatego że, to proszę zwrócić uwagę, że my zakładamy, że chcielibyśmy, żeby było miło. Tak? To znaczy, że jeżeli rozmawiamy z jakąś osobą, to naszym bezpośrednim celem jest to, żeby było ok, żeby było fajnie, żebyśmy się do siebie uśmiechali i tak dalej. No to jeżeli uznajemy, że rozmowa na trudne tematy sprawia, że natychmiast miło nie będzie, to znaczy, że my nie potrafimy rozmawiać na te trudne tematy. Dlaczego? Okej, no moja pierwsza ostrożna hipoteza jest taka, że my bardzo często rozmowy na trudne tematy traktujemy jak pojedynek, w którym decydujemy, czy jesteśmy wystarczająco sprawni intelektualnie, czy jesteśmy wystarczająco przekonujący i czy w ogóle wygramy. Czy my go jesteśmy w stanie w jakiś sposób przekonać, czy zdominować tego naszego interlokutora, tego naszego rozmówcę. Zresztą zauważcie Państwo, mówię do Pani i do tych, którzy nas słuchają, że często kiedy widzimy jakąś notkę prasową o dyskusji, która się gdzieś odbyła, o rozmowie, która miała miejsce, to największą klikalność mają takie notki, które zawierają w sobie słowa A zaorał B. Tak? Albo ktoś tam kogoś zmiażdżył, nie? Albo ktoś dokonał samozaorania i tak dalej. Czyli tak naprawdę to, co nas interesuje, to sytuacja, w której my po takiej rozmowie możemy z taką mentalnością sędziów sportowych czy sędziów bokserskich stwierdzić 16-1 dla rozmówcy A. A właściwie nie przychodzi nam do głowy, że to może być sytuacja, w której nikt nikogo nie przekona, ale też wszyscy zrozumieją trochę więcej. Tak, wyobraźmy sobie jakiś arcytrudny temat społeczny. Powiedzmy, mówimy o rzeczy, którą zawsze się wrzuca wtedy, kiedy mamy trochę za mało sporów społecznych w Polsce i trzeba to podognić, tak, to wtedy politycy wrzucają temat aborcji. Tak, czyli mamy do czynienia z, powiedzmy, 4 ludzi, z których 2 ma absolutnie skrajne poglądy, czyli jeden jest zdecydowanie pro-life, drugi jest zdecydowanie pro-choice, no i mamy jeszcze 2 osoby, które są gdzieś pośrednio, tak, czyli delikatnie pro-life, delikatnie pro-choice. I teraz te osoby zaczynają z sobą rozmawiać. Ostrożnie zakładam, że te osoby, które są trochę bardziej koncyliacyjne, będą szukały tego, co ich raczej łączy, tak? Po czym osoby, które są skrajne w swoich poglądach, będą zakładały, że właściwie moim jedynym zadaniem w tej rozmowie jest ping-pong. To znaczy, jeżeli pojawia się jakiś argument, ja go muszę zbić i tyle. I w ten sposób będę definiował swój sukces. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie moglibyśmy ten sukces zdefiniować trochę inaczej. Może załóżmy już na początku, że tutaj nikt nikogo nie musi do końca przekonać. I nie jest naszym celem wyjście z tej dyskusji ze zmienionymi koszulkami, tak? Czyli że ty już teraz będziesz zakładał pro-life, a ty pro-choice, choć wcześniej miałeś inne pomysły, ale być może celem jest to, żebym ja lepiej zrozumiał, z czego wynika twoje przekonanie. Może jeśli jestem pro-choice, zrozumiem lepiej twoje stanowisko, jeśli się dowiem, dlaczego patrzysz na historię tak, a nie inaczej. Dlaczego uważasz, że na przykład argumenty historyczne powinny za tym przemawiać, tak? Że nie wiem, programowe akcje różnego rodzaju sterylizacji, które przecież miały miejsce w Europie do 1975 roku, są czymś tak okropnym, że wszystkie przypominanie, że jakiekolwiek przypominanie tego czasu będzie dla tej osoby nie do przyjęcia. I ja przecież nie muszę nikogo przekonać do swojej racji, ale to, że ja lepiej zrozumiem motywy, dla których ktoś myśli w określony sposób, jest naprawdę sensownym zyskiem, który ja osiągam z całej tej rozmowy. Rozumiem. A jaka jest szansa w dyskusji w internecie z osobami, z którymi się nie zgadzamy? Na przykład też na te tematy, bo jest ich mnóstwo chociażby na samym Facebooku. Po każdej większej i ważniejszej wypowiedzi naszego rządu potem jest przynajmniej 10 różnych dyskusji na różnych grupach. I czym się różnią takie dyskusje w internecie od dyskusji na żywo?
Bo pamiętamy, że w jednym z wywiadów powiedział pan, że w internecie ludzie rzadko się ze sobą zgadzają, rzadko dochodzą do tego porozumienia między sobą. Praktycznie nigdy tak naprawdę, ale to wynika z jednej bardzo dużej różnicy pomiędzy dyskusjami w świecie niewirtualnym i w świecie wirtualnym, bo nie chcę powiedzieć, że realnym i wirtualnym, bo ten wirtualny też jest realny do pewnego stopnia. Otóż paradoksalnie te bańki społeczne, w których żyjemy, te grupy osób myślących bardzo do siebie podobnie, są dużo bardziej szczelne w świecie poza internetem. To znaczy, gdybyśmy mieli oceniać szanse na to, że pani w rozmowie spotka osobę, która się radykalnie od pani różni w poglądach, to taka szansa jest większa w sieci niż poza siecią. Poza siecią zazwyczaj spotyka się pani z ludźmi do siebie bardzo podobnymi. Jeżeli spotyka się pani na przykład z członkami swojej rodziny, którzy wydają się pani bardzo mocno różni od pani, to oni tak nie są tak bardzo różni, jak inni ludzie, których mogłaby pani spotkać na przykład w sieci. W związku z tym te dyskusje w sieci, chociażby z tych dwóch względów, o których mówiliśmy, to znaczy po pierwsze dlatego, że te bańki nie są tak szczelne, a po drugie dlatego, że ludzie są nieco bardziej skłonni do formułowania takich skrajnych opinii, tak? W sieci to te dyskusje są bardziej gorące. I do tego pewnie też dochodzi ten wątek anonimowości w jakiś sposób. Przynajmniej częściowej, tak. Więc to jest ważna kwestia. No jeżeli te dyskusje są dużo bardziej gorące, no to siłą rzeczy też ta temperatura wpływa na obniżenie szans dojścia do jakiegoś porozumienia. Zwłaszcza, że jeżeli pani sobie pomyśli o jakiejś takiej dyskusji, która ma miejsce w takim świecie poza internetowym, to zdarza się, że ludzie, którzy z sobą dyskutują, mają w grupie kogoś, kto jest koncyliacyjny, kto mówi posłuchajmy tego drugiego, albo słuchaj, może nie używajmy takich argumentów, albo może nie używajmy takich epitetów. W sieci o taką koncyliacyjność trudno. To znaczy ludzi, którzy mają zdefiniowane swoje zadanie jako tego, kto doprowadza do jakiejś sensownej, kto jest takim moderatorem dyskusji, no to takich ludzi jest dosyć mało, więc ta temperatura jest sporu dosyć wysoka. A w sytuacji, w której nasz rozmówca chce za wszelką cenę wygrać tego ping-ponga, to dość ładnie to było stwierdzone przez pana, to jak wtedy, czy da się wtedy dojść do jakiegoś porozumienia, czy trzeba już po prostu odpuścić? Jak się widzi za tą wszelką cenę po prostu chęć wygranej? Znaczy, ja sugeruję w takiej sytuacji, że dobrze jest zrobić krok w tył, taki metaforyczny, i zadać temu człowiekowi pytanie, słuchaj, ale po co my rozmawiamy? Znaczy, jeżeli ta nasza rozmowa ma zmierzać do tego, że ty koniecznie chcesz mnie do czegoś przekonać, to chyba nie ma większego sensu. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy ją przerwać. Natomiast jeżeli chcemy lepiej zrozumieć, dlaczego my tak uważamy, to rozmawiajmy dalej, ale przestrzegajmy pewnych reguł. Tak? A zatem grajmy uczciwie, spróbujmy zrozumieć powody, dla których uważamy tak, a nie inaczej. To jest taka stara coachowska metafora o ilości ust i uszu u każdego człowieka. Tak? I przekonanie o tym, że to nie jest przypadek, że mamy jedne usta i dwoje uszu, że właściwie bardziej powinniśmy słuchać, a mniej mówić. Bardziej powinniśmy nastawiać się na odczytywanie tych informacji z drugiej strony, na próbę ich zrozumienia, na próbę ich przyjęcia, niż na komunikowanie tego, co my chcemy przekazać. Niestety w sieci bardzo często jest odwrotnie, to znaczy to, co my uważamy za swój sukces, to jest po prostu bombardowanie tego naszego interlokutora czy rozmówcy, jakkolwiek byśmy go tam określali, ogromną ilością naszych słów, bo uważamy, że ten wygra, kto zagada tego drugiego, a to w rzeczywistości wcale nie musi tak wyglądać. Ja muszę powiedzieć, że kiedy moi studenci i studentki rozpoczynają swój cykl kształcenia, ja uczę najczęściej na pierwszym roku psychologii, to pierwszym zadaniem domowym, które otrzymują, jest zdjęcie słuchawek z uszu. To znaczy, jeżeli jeździsz autobusem, jeżeli jeździsz tramwajem, jeżeli dojeżdżasz na zajęcia pociągiem, to proszę wyciągnij z uszu słuchawki i zacznij słuchać tego, o czym ludzie mówią. Bo po pierwsze gwarantuję, że przekonasz się, że mówią o problemach, które w znaczącej części nie są twoimi problemami, a zatem poznasz rzeczywiste trudności, z którymi czasem zmagają się ludzie. Po drugie, możesz usłyszeć naprawdę perły humoru, tak? To znaczy może się okazać, że podsłuchasz takie rzeczy, które są absolutnie fascynujące. Po trzecie,
usłyszysz język, którego być może nie słyszysz na co dzień. Nie? Jeżeli jesteś studentką filozofii, to zdziwisz się, że ludzie zazwyczaj nie używają słowa hermeneutyka, jadąc, albo nie rzucają puszkami, tak jak tutaj teraz mogliśmy usłyszeć. Choć nie, to rzucanie puszkami pewnie byłoby nawet bardziej prawdopodobne. W każdym razie, myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali, że takie wystawienie się na ludzi o innych poglądach, o innym patrzeniu na świat, o innym sposobie też postrzegania tego świata, to jest zawsze cenne, bo po prostu zyskujemy nową perspektywę. A jak wspomniał Pan wcześniej o murze, który zbudowaliśmy, dzielimy się na te poglądy skrajne w jedną, drugą stronę, nie musimy tutaj iść bardziej w szczegóły, po prostu zawsze jest strona A, zawsze jest strona B, to czy na przykład zauważył Pan lub uczy Pan tego na zajęciach, by w jakiś sposób ludzie, którzy dopiero zaczynają dorosłe życie, wchodzą właśnie, są na pierwszym roku studiów, chcą jakby zniszczyć ten mur, chociaż trochę zrobić w nim jakieś dziury, żeby ta dyskusja była realna i nie zawsze w ogóle używane było słowo dyskusja, tylko po prostu zwykła rozmowa osób o innych poglądach. Niekoniecznie niech to od razu jest walka o przetrwanie, tylko... Okej, to zacznijmy od tego, że po pierwsze uznaję to za olbrzymi sukces, że dopiero tam gdzieś w 30 którejś minucie naszej rozmowy ja użyję po raz pierwszy takiej formuły odpowiedzi, która właściwie u psychologa pojawia się zawsze, to znaczy to zależy. Znaczy to zależy bardzo mocno od konkretnej osoby, dlatego że jest taka grupa młodych ludzi, którzy bardzo boją się wystawiania swoich poglądów na taką publiczną weryfikację i ocenę. To znaczy, ja broń Boże nie chcę od razu etykietować i mówić o snowflakesach i pokoleniu Z i tak dalej, bo to trochę zbyt proste. Ale zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy są na etapie tworzenia swojej tożsamości i tworzenia swoich zrębów, patrzenia na świat, moment, w którym ty musisz bronić swoich poglądów, może być trudny. A jeżeli chcesz ten mur przekroczyć, jeżeli chcesz ten mur w jakiś sposób zburzyć, no to musisz się z tym liczyć. To znaczy musisz się liczyć z tym, że ktoś wyjdzie na taki metaforyczny ring i powie, sprawdzam te twoje poglądy. A dlaczego ty tak myślisz? A dlaczego tak myślisz? Zobacz, skonfrontujmy to z faktami. Myślisz, że jest tak? A, to popatrz. Dane mówią coś zupełnie innego. Są ludzie, którzy mają problem z taką weryfikacją. Więc pewnie są tacy, którzy niekoniecznie ten mur chcieli wyburzyć. Ale są też tacy, którzy są dokładnie na drugiej stronie tego kontinuum i mówią, daj mi narzędzia, daj mi takie kompetencje, które umożliwią mi rozmowę nawet z ludźmi, z którymi się nie zgadzam. Daj mi możliwość zrozumienia tego, że ci ludzie czasami wyglądają na moich wrogów, ale to, że oni wyglądają na moich wrogów, może wynikać z tego, że my się po prostu nie rozumiemy, że my myślimy w trochę inny sposób. Jasne, że żyjemy w trudnym świecie, który... Okej, to może o kilku danych. Kiedy w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zadano pytanie zwolennikom dwóch głównych partii politycznych w USA, to znaczy republikanom i demokratom, zadano im pytanie, czy zgodziłbyś się na to, czy zgodziłabyś się na to, żeby twoja córka, twój syn wyszła za mąż, no jak tam kto woli, za kogoś, kto popiera przeciwną partię polityczną, to 5% ludzi wtedy odpowiedziało nie. Czyli w latach 60. 5% Amerykanów było jakby na tyle zapiekłych w swoich poglądach, że uważało, że sytuacja, w której ich latorośl pobiera się z kimś, kto ma przeciwne poglądy polityczne, jest nieakceptowana. Dzisiaj ten odsetek wzrósł do 60%. Tak? To znaczy mamy ogromnie silny proces takiego okopywania się w swoich poglądach. I teraz ktoś może powiedzieć, ok, ale to są Stany Zjednoczone. No tak, ale w Polsce mamy bardzo podobną sytuację. Tak? To znaczy coraz częściej jest tak, że jeżeli ktoś głosuje na inną partię niż ty, to zakładasz, że to się musi wiązać z tym, że on ma określone poglądy gospodarcze, że ma określone poglądy na takie fundamentalne problemy społeczne w Polsce, właśnie jak aborcja, jak stosunek do kary śmierci, jak stosunek do legalizacji używek, które do tej pory są nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy w rzeczywistości to wcale nie musi tak wyglądać, tylko ty musisz po prostu do tego dojść. Nie? Więc to jest pewien kłopot, który my mamy, że ten świat, w którym żyjemy, zrobił się trochę bardziej
często się w naukach społecznych używa takiego pojęcia trybalizmu, tak? To od plemienia. My trochę się bardziej uplemienniliśmy, a zatem myślimy o sobie jako członku czy członkini jakiegoś plemienia. No jeżeli spotykamy się z kimś nowym, to go obwąchujemy, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej. To obwąchiwanie może wypaść dobrze, to znaczy uznajemy, to jest członek mojego plemienia, możemy współpracować, albo może wypaść źle. A jak do tego doszło, że właśnie w tą stronę poszliśmy? Takiego plemienia. No, chcielibyśmy wiedzieć, nie ma tak naprawdę jednej zmiennej, która by o tym decydowała, ale wydaje się, że takim elementem są, bardzo się boję tego, co teraz powiem, ale po prostu media. To znaczy media, które nas zachęcają do tego, żeby na przykład formułować swój pogląd na świat w zależności od tego, jakie gazety czytasz. Tak? Mówi pan tutaj o spersonalizowanych też treściach w internecie, tak. Znaczy dostajemy to, co wcześniej zapisaliśmy w naszych ciasteczkach, w związku z tym znowu nie wystawiamy się o innych poglądach. A nawet na wiadomości, które pokazywałyby to, czego szukamy z innej perspektywy. Nie? Ja na przykład mam taki zwyczaj, że kiedy chcę się rano dowiedzieć o tym, co się wydarzyło poprzedniego dnia, to wchodzę na dwie skrajne strony internetowe, tak? Takie, które są skrajnie lewicowe i skrajnie prawicowe i patrzę, co oni myślą i jak oni piszą i próbuję sobie z tego wyciągnąć jakąś swoją całość. Oczywiście teraz nasi słuchacze stwierdzą, ten wredny symetrysta, tak? który szuka tylko tego matematycznego środka pomiędzy poglądami. Nie, to oczywiście nie tak działa. Ale generalnie poznanie różnych punktów widzenia na pewno człowieka wzbogaca i zabezpiecza przed takim właśnie jednostronnym patrzeniem na rzeczywistość. Pewnie chciałaby pani, żebym teraz powiedział jeszcze o innych powodach, które sprawiły, że jesteśmy tacy trybalni. To troszeczkę. Nie jest jasne. Znaczy, generalnie jest tak, że nauki społeczne w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo dużo czasu poświęciły na pokazanie tego, co może nas dzielić. To znaczy taki wybitny, no właśnie, pewnie powiedziałbym brytyjskiego pochodzenia, ale tak naprawdę urodził się w Polsce, we Włocławku, Henry Touchwell, tylko że wymigrował najpierw do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. Henry Touchwell, wybitny, czy Teifel, jakkolwiek byśmy go czytali, wybitny psycholog społeczny, szukał kiedyś takiej minimalnej rzeczy, która może ludzi dzielić. To się nazywało paradygmat grupy minimalnej. I okazało się, że jeśli chodzi o podział ludzi na grupy, to wystarczy rzut monetą. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie setkę ludzi, każdemu powiemy, ty jesteś reszka, orzeł, reszka, orzeł, i pójdźcie teraz w dwie strony jakiejś dużej sali, to już się w tych ludzi wyzwoli przekonanie, że oni są odmienną grupą. Czyli my bardzo łatwo jesteśmy w stanie identyfikować się jako ktoś inny, tak? od tych pozostałych. Więc ten paradygmat grupy minimalnej to jest taki prąd w psychologii społecznej, który od wielu już lat pokazuje, że łatwo jest ludzi dzielić. Niestety bardzo mało mamy badań, które pokazują, jak ich łączyć. No możemy z pewnej perspektywy powiedzieć, że badania Muzawera Sharifa, który robił badania nad chłopcami w scoutingu, tak? To byli harcerze, których dzielono na, teraz niech sobie przypomnę nazwę, na grzechotniki i orły. Tak? Jedna była zastęp grzechotników i zastęp orłów. No i najpierw tam robiono różne rzeczy po to, żeby ich podzielić na te zastępy i nie było z tym żadnego problemu, ale później usiłowano sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby oni się połączyli. I jak pani myśli, co jest takim elementem, który sprawia, że ludzie się łączą? Nawet dwie grupy. I co zrobić, żeby one chciały? Ze sobą być, czy... Żeby ze sobą współpracowały. Nagroda. Nie, nagroda, znaczy trochę tak, w umiarkowany sposób. Był taki moment, kiedy powiedziano im, że muszą wybrać film, który wieczorem zobaczą, tak? Czyli mieli jakiś wspólny cel. To ich trochę połączyło, ale było jeszcze coś. No to, że byli... Nie. Wspólne zagrożenie. Wspólne zagrożenie. Tak, czyli sytuacja, w której mamy na przykład wspólnego wroga. Tak? Czyli pojawia się ktoś inny. Tak? Jestem orłem i te grzechotniki to tak umiarkowanie, ale jeżeli pojawia się, strzelam, nosorożec, który jest groźny dla nas wspólnie, no to wtedy jestem w stanie z tym kimś współpracować. Albo sytuacja, w której mamy jakieś zagrożenie, tam akurat manipulowano zagrożeniem braku wody. Mówiono, zepsuł się wodociąg, nie możecie mieć wody w waszych obozach. I sami tego nie jesteście w stanie naprawić. Znaczy sama drużyna orłów, ani sama drużyna grzechotników nie jest w stanie tego naprawić. Dopiero kiedy będziecie współpracowali, to może się to uda naprawić. I wtedy oni byli w stanie współpracować. Więc czasem to działa.
A czy coś jeszcze wpływa na takie wrogie nastawienie przeciwko tej drugiej grupie? No, jak mówię, można bardzo łatwo pokazać, że ktoś jest obcy. Można bardzo łatwo pokazać, że ktoś jest inny. Ten paradygmat grupy minimalnej Henry Teifela pokazuje, że to dzielenie ludzi na grupy jest bardzo proste. Można pokazać, że on ma inną historię niż ty, że on inaczej mówi niż ty, że on jest po prostu inny. Zresztą historia, zwłaszcza historia XX wieku, zwłaszcza historia XX wieku w Europie Środkowej, bardzo wyraźnie nam pokazuje, że takie etykietowanie tego drugiego człowieka i wskazywanie, że on jest inny, zwłaszcza, że on jest gorszy, no było dosyć częste i niesłychanie skuteczne. No, cała historia antysemityzmu, tak? Cała historia Holokaustu. To jest historia pokazująca, że zaczyna się od drobnych rzeczy, czyli mówienia, że oni inaczej myślą niż my, że oni mają inne cele ekonomiczne niż my, a później, że są twoimi wrogami i nie możesz u nich kupować, a później jak już nie możesz kupować, no to może dobrze byłoby, żeby w ogóle oni nie mogli czegoś robić, a później może ich zgromadźmy. Na razie im jeszcze fizycznie nic nie róbmy, ale może ich zgromadźmy w jakimś jednym miejscu, zróbmy getto. Nie? No a później kończy się tak jak się skończyło, to znaczy na rampie kolejowej i w piecu krematoryjnym, więc to jest dosyć łatwe, żeby ludzi skłonić do takiego myślenia. I niestety historia XX wieku i to okropne doświadczenie II wojny światowej i Holokaustu, nie tylko oczywiście mówię tutaj o zagładzie Żydów, ale chociażby o zagładzie Romów, czyli Porajmos, więc takich przykładów eksterminacji jakiejś grupy tylko dlatego, że inaczej mówiła, albo inaczej wyglądała, albo na przykład w coś innego wierzyła, bo taką grupą, która także była eksterminowana podczas II wojny światowej, byli wtedy badacze Pisma Świętego, teraz mówimy o nich Świadkowie Jehowy, więc takich przykładów niestety jest bardzo dużo. I teraz wydaje się, że to nas powinno czegoś uczyć, że ten 45 rok powinien zamknąć te sprawy, no ale wystarczyło kilkanaście, kilkadziesiąt lat i mieliśmy Rwandę. No i mamy teraz Ukrainę, tak? I całą masę takich komunikatów, że to są Ukry, to są orki, tak? Już zabierają pracę. Tak, więc tak to wygląda. A obracając trochę nasz temat w drugą stronę, że co jeśli doprowadzimy podczas rozmowy do sytuacji, w której zdamy sobie sprawę, że to nie tamta osoba, tylko ja nie mam racji, że w którymś momencie tak się zagubiłam podczas rozmowy, tej dyskusji, w moich argumentach i sile przekonania, że zdałam sobie sprawę, ja nie mam racji, to ja jestem w błędzie. Jak wyjść z takiej sytuacji? Wygrać, tak? Albo chociaż z godnością z niej wyjść. Okay. Ja myślę, że wystarczy wtedy powiedzieć, słuchaj, to jest ciekawa rzecz, o której mówisz. Nigdy nie myślałem o tym w taki sposób. Daj mi chwilę, żebym się z tym przespał. Daj mi chwilę, żebym o tym pomyślał. To, jak o tym mówisz, to, jak mi to przedstawiłeś, sprawia, że muszę na to popatrzeć trochę inaczej. I to jest sytuacja, która wcale nie musi być niezgodna z prawdą. To wcale nie musi być nasz wytrych po to, żebyśmy zachowali twarz. To może być prawda, to znaczy to może być tak, że my rzeczywiście musimy się z tym przespać, kolokwialnie rzecz ujmując. Musimy to przemyśleć. Ale to jest rzecz, do której tak naprawdę powinniśmy dążyć. No bo jeżeli po tym przemyśleniu tego wszystkiego możemy stwierdzić, nie, mimo wszystko będę myślał to, co myślałem do tej pory, tylko po prostu będę inaczej patrzył na argumenty osób, które myślą inaczej, no to już jest jakiś plus, to już jest jakaś korzyść, którą osiągamy. Bo po prostu zaczynamy w nieco bardziej racjonalny sposób patrzeć na tę rzeczywistość dookoła nas. Więc też namawiam do tego, żebyśmy nie myśleli w takich kategoriach, że moment, w którym my przyznajemy komuś rację, jest momentem, w którym my się przyznajemy do porażki. To nie jest dychotomia pod tytułem ja wygram, ty wygrasz. Jak mówię, to nie jest mecz bokserski. Tylko to jest raczej rozmowa, która ma nas doprowadzić do lepszego rozumienia tego problemu. I da się dyskutować w sposób, czy każda dyskusja przede wszystkim musi być merytoryczna? A jest? No nie jest, nie, oczywiście, że nie. Nie każda dyskusja musi być merytoryczna, choć pewnie powinna. Poza tym, co to znaczy dyskusja merytoryczna? Często zakładamy, że dyskusja merytoryczna oznacza, że będziemy się odwoływali do faktów, do danych i tak dalej. Ale często myślimy nie o faktach, nie o danych, tylko o uczuciach. Tak? Ja czegoś bardzo nie lubię. No i gdzie tu jest merytoryka? To znaczy... Przede wszystkim myślimy o odczuciach, które nam towarzyszą podczas tej chyba rozmowy. No więc właśnie, jeżeli ktoś czuje, że czegoś nie lubi, to ma do tego prawo, tak? I nie musi tego w jakikolwiek sposób udowadniać.
Tak? Natomiast jeżeli to, że on czegoś nie lubi, sprawia, że on chce na przykład eliminować osoby, które myślą inaczej, albo nakazać innym, żeby tego nie robiły, no nie wiem, sprowadzając rzecz do absurdu. Mamy rodzinę, powiedzmy 5 czy 6-osobową, i jest jedna osoba, która nie lubi pierogów. Są tacy ludzie, ja wiem. Nie znam ich. Też mnie to wewnętrznie oburza, ale są tacy ludzie. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś tych pierogów nie lubi i mówi, nie lubię pierogów. Co możemy powiedzieć? Okej, no to jeżeli będziemy następnym razem robili obiad, to spróbujmy pomyśleć o tym, żebyś ty Miał coś nie musiała jeść pierogów. Ale jeżeli ta osoba mówi, nie lubię pierogów i figa będziecie mieli wy, a nie pierogi, bo ja nie mogę nawet znieść tej myśli o tym, że ktoś je pierogi, albo że pierogi są dookoła mnie, no to mamy problem. Tak? Bo to jest rzeczywisty kłopot i po prostu do takiej sytuacji nie możemy dopuszczać. Bo okej, ja mam wolność wyboru zarówno swojego menu, jak i swoich poglądów politycznych, społecznych, jakichkolwiek innych, do momentu, w którym to nie wpływa albo nie gwałci prawa do wolności wyboru pomysłów innych ludzi. Więc jeżeli ty chcesz mieć swoje poglądy, to jest jasne, możesz o nich dyskutować, możesz mnie do nich przekonywać, ale nie możesz mi ich narzucić. Tak jak pierogów. A czy sytuacja, w której ta dyskusja jest oparta na odczuciach i emocjach, to jest jedyna opcja, w której nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia? W sensie, chodzi mi o to, czy jeśli rozmawiamy i główne skrzypce grają tutaj nasze odczucia i emocje i to one napędzają negatywny bieg tej dyskusji, to czy jesteśmy w stanie jakoś temu zaradzić? Jak zapanować nad tymi emocjami? No to jest trudna kwestia, bo ona zakłada, że my jesteśmy w stanie te emocje kontrolować i oczywiście do pewnego stopnia jesteśmy w stanie i do pewnego stopnia to robimy, no ale z drugiej strony, jeśli o emocjach rozmawiamy, jeśli te emocje są treścią naszej rozmowy, jeśli te emocje są treścią na przykład naszego stosunku do danego problemu, no to trudno, żebyśmy je eliminowali. Tak? Jeżeli ktoś mówi na przykład mówię o poważnym problemie tego, co się dzieje na polskiej granicy wschodniej, mówię o granicy z Białorusią, jeżeli ktoś mówi, informacje, które stamtąd płyną, sprawiają, że ja po prostu dygoczę wewnętrznie, bo dla mnie to jest nieznośne, nie do zniesienia sytuacja, w której ja wiem, że tam giną ludzie. Wiem, że my mamy pewne dwojakie standardy dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, tak? No to ten człowiek ma prawo do takich emocji. Nie? I nawet jeżeli mamy zupełnie inny sposób rozumowania i mówimy, okej, ale no mamy prawo do obrony swoich granic, mamy prawo do pilnowania tego, kto do Polski wjeżdża i tak dalej, czy ludzie znajdują się tutaj nielegalnie i tak dalej, to jasne, że z jednej strony mamy kogoś, kto mówi o pewnych emocjach, a z drugiej strony mamy kogoś, kto mówi o jakichś faktach. Ale to nie jest tak, że ten, kto mówi o emocjach, z definicji musi przegrać. Bo jak mówiliśmy wcześniej, to nie jest mecz bokserski, nie powinniśmy tego w taki sposób definiować i w taki sposób o tym myśleć, ale z drugiej strony mamy też prawo do tego, żeby te nasze emocje jakoś były uszanowane. Nie? To też jest argument w tej dyskusji. A to jest sytuacja, w której na przykład ktoś jest po prostu już sfrustrowany tym, że na przykład ma poglądy konkretne i jest sfrustrowany sytuacją na przykład swojego kraju. Załóżmy, mówimy o Polsce po prostu. I każdy temat, niezależnie od tego, czy to jest osoba, która jest po jego stronie barykady, czy nie, to po prostu nie jest w stanie o tym rozmawiać. I za każdym razem cierpliwość się kończy, jak tylko zaczyna się temat polityki. Ale to też jest kwestia pewnego ustalenia własnych priorytetów. To znaczy, ktoś ma prawo do stwierdzenia, ja rozumiem, że to są ważne sprawy, ale ja już po prostu nie mam siły o tym rozmawiać. Ja rozumiem, że to są ważne kwestie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że z naszej rozmowy niewiele może wyjść, dlatego że mówimy o rzeczach, które nie są w zasięgu naszych możliwości, jeśli chodzi o zmianę. A zatem nasza dyskusja może doprowadzić tylko do tego, że się kolokwialnie rzecz ujmując zagotujemy w tych naszych emocjach, że się kolokwialnie rzecz ujmując trochę ponaparzamy mentalnie i z tego nic nie będzie. Więc jeżeli ktoś powie, wiesz co, to może to zostawmy, może po prostu idźmy na ryby, albo zjedzmy lody, albo poglądajmy razem jakiś film i podyskutujmy o tym filmie chociażby, to też jest jakieś rozwiązanie. Tak? Zauważmy, że my nie jesteśmy zmuszani tutaj do czegokolwiek i zmuszanie tej drugiej osoby do uczestnictwa w dyskusji, której on czy ona wcale nie chce prowadzić, też jest jakąś formą, no, bez przesady, ale powiedzmy jakąś formą przemocy. Tak?
To jest trochę tak, jak, nie wiem, spotykamy się z kimś na Wigilii, z jakąś ciocią Krysią, która mówi, kiedy w końcu przyprowadzisz mi chłopaka? Tak? Ja mówię, ciociu, ale ja już dziękuję. Ale ja już chcę po prostu zobaczyć, że ty w końcu, Zosieńko, przyjdziesz tutaj z jakimś Kocperkiem, Pawełkiem czy innym Januszkiem. Nie? I też mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, ciociu, ale dzięki. No, już wiele razy o tym rozmawialiśmy. Ja nie muszę się tłumaczyć, nie muszę się spowiadać z moich decyzji życiowych. Daj mi spokój. Wspomniał Pan, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać i dojść do czegoś, że nie mamy wpływu na jakieś wydarzenia. Tak się czasami zdarza, tak? Czasami są sprawy, w których po prostu nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. Nie? Ale czy takie rozmowy osób, które mają te inne poglądy, jednak są w stanie w jakiś sposób wpłynąć po prostu na dalej, w przyszłości, dalszej, dużo dalszej najprawdopodobniej, na to, żeby coś się zmieniło, coś było lepsze, chociażby nawet tam komunikacja ludzi dookoła. No, jeżeli jesteś... Bo jeśli mamy przepraszam, tylko dodam, że jeśli zakładamy, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje, to po co w ogóle dyskutujemy z osobami o innych poglądach? Czemu nie zostaniemy w tych bańkach? Znaczy, inaczej, nawet jeżeli nasza rozmowa ma doprowadzić do tego, że my, jak mówiłem wcześniej, lepiej zrozumiemy motywy, dla których ktoś myśli tak, a nie inaczej, nawet jeżeli to są rzeczy z naszej perspektywy niezmienialne, to już jest to jakiś plus. Natomiast czy mamy na coś wpływ, czy nie, to też jest kwestia dosyć skomplikowana, bo czasami może się zdarzyć i tego rodzaju zdarzenia miewają miejsce, że my w toku takiej dyskusji orientujemy się, że może my się tylko łudzimy, że nie mamy na to wpływu. Był kiedyś taki facet, ja niestety nie pamiętam jego nazwiska, to był taki człowiek, który pracował z takimi biednymi ludźmi z Sycylii we Włoszech, z jakimiś chłopami, którzy tam uprawiali te swoje poletka. I jak to na Sycylii, mieli problem z mafią, tak? Czyli z ludźmi, którzy rządzili właściwie całym tym terenem. I ten człowiek robił takie warsztaty, takie spotkania, które, jeśli dobrze pamiętam, nazywały się Republika Marzeń, czy Warsztaty Marzeń, coś takiego. I on kazał im wyobrażać sobie świat bez mafii. I mówili, dobra, wyobraźmy sobie, że tej mafii nie ma. Jakby było wtedy? I oni mówili, byłoby pięknie, wtedy byłoby tak, robiłbym to, nie robiłbym tego. No okej, no to właściwie może byśmy się za nią zabrali. To właściwie może byśmy się z tym problemem zmierzyli. Bo być może to ograniczenie, że tego się nie da zrobić, jest tylko w twojej głowie. Czasami rzeczywiście się nie da, tak? No wyobraźmy sobie, że mam dwójkę świadomych młodych ludzi, którzy interesują się polityką amerykańską i dyskutują o sprawie Roe versus Wade. To jest taka sprawa, która była związana z dostępem do legalnej aborcji w Stanach Zjednoczonych w latach 70. No i ten dokument prawny został uchylony w ostatnim czasie przez amerykański Sąd Najwyższy z uwagi na pewne procesy, które tam się w Stanach Zjednoczonych toczą. No i teraz, jeżeli dwójka ludzi dyskutuje o tej sprawie, to wiadomo, że oni nie mają realnego wpływu na to, co zrobi amerykański Sąd Najwyższy. Tak? Ale dyskusja o tym, dlaczego tam się dzieje tak, a nie inaczej. Albo dlaczego ty jesteś za tym, żeby ten akt prawny został tam, gdzie jest, a ktoś inny jest za tym, żeby go jednak usunąć i unieważnić, jest dyskusją, która pozwala ci lepiej zrozumieć stanowisko drugiej strony. Nawet jeżeli nie masz realnego wpływu na to, czy to się zmieni, czy nie. Więc jeżeli dyskutuje ze sobą grupa ludzi, którzy wiedzą, po co to robią i wiedzą, że to nie jest ring bokserski i wiedzą, że to nie jest kwestia ich osobistej tożsamości i samooceny, czy oni te dyskusje wygrają, czy nie, to z tego mogą wyjść naprawdę bardzo fajne i pożyteczne rzeczy. Nawet jeśli nie ma realnego wpływu na zmianę rzeczywistości. Dobrze, dziękuję. Padło jedno pytanie z czatu. Co jeśli rozmówca nie chce skończyć takiej dyskusji? To chyba było moje pytanie jedno wcześniej. I zmusza nas do kontynuowania. Jak możemy to przerwać, jeśli rozmówca nie odpuszcza dyskusji, która do niczego nie prowadzi? No, najlepszym sposobem jest pokazanie, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Możemy się umówić w ten sposób, słuchaj, pogadamy jeszcze przez 3 minuty. Tak? I jeżeli w ciągu tych 3 minut nie dojdziemy do jakiegoś sensownego porozumienia, to urywamy. Tak? Poza tym trzeba pamiętać, że do dyskusji potrzeba 2 osób. Jeżeli ta osoba nadal chce rozmawiać, a my z nią nie rozmawiamy, no to ona może gadać. Nie? No, jasne, że możemy się spodziewać takiej sytuacji, że ktoś będzie z nami łaził i mędził i smucił, tak? Ale wtedy możemy powiedzieć, słuchaj, daliśmy sobie pewne ramy tej dyskusji,
zakończyła się i koniec. I już. Nie bierzemy wtedy pod uwagę emocji i urazy tego rozmówcy? Możemy zapytać, co mogę zrobić, żebyś się poczuł lepiej. Jeśli ten człowiek powie, gadaj ze mną dalej, to może powiedzieć, okej, mogę z tobą pogadać jeszcze powiedzmy 5 minut, ale nie godzinę, bo to już jest dla mnie zbyt trudne. I tyle. Nie? To jest pewien kłopot, bo my często mamy takie dosyć duże problemy z jasnym formułowaniem swoich oczekiwań, jasnym formułowaniem swoich uczuć. Chyba myśli też czasem. No myśli też, no ale to już... Szczególnie jeśli to jest na przykład dyskusja na żywo pod wpływem jakiegoś stresu i tego, Jasne. że przy okazji chce dobrze wypaść. Jasne, oczywiście, że tak. Choć większość z nas nie ma takiej sytuacji, że wypowiada się w jakichś tam debatach publicznych i wtedy musi dobrze wypaść. Choć pewnie i takie rzeczy się zdarzają. Ale no, takie jasne powiedzenie, słuchaj, ja już jestem naprawdę zmęczony, rozmawiamy o tym od dłuższego czasu, mam wrażenie, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi, skończmy ją w tym miejscu i rozejdźmy się w zgodzie. To też jest jasne określenie tej sytuacji, w której jesteśmy. Pytanie, które chyba jednak powinno się pojawić trochę wcześniej, przynajmniej tak uważam teraz, to dość podstawowe, bo na co powinniśmy zwrócić uwagę dyskutując. Tutaj chyba też nie chodziło mi stricte o rozmowę z osobą o tych przeciwnych poglądach, tylko po prostu dyskutując, na co powinnam zwracać uwagę? Czy też tylko na samopoczucie tej drugiej osoby, czy na coś jeszcze? Czy są jakieś rzeczy, które nie są tak oczywiste? No przede wszystkim na to, że my zakładamy, że w dyskusji powinniśmy przede wszystkim mówić, a moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim słuchać. To znaczy przede wszystkim wysłuchać tego, To uszy, co pan wspominał. Dwoje uszu i jedna para ust. Po drugie, no, dobrze jest podchodzić do takiej dyskusji z otwartą głową, to znaczy mieć świadomość tego, że mogę się spodziewać, że w czasie tej rozmowy usłyszę rzeczy, które sprawią, że ja będę myślał trochę inaczej. Że ja będę myślała w odrobinę inny sposób, co oznacza, że być może będę musiała zrewidować swoje poglądy. Po trzecie, jeśli chcemy kogoś zapytać, no to spróbujmy zadać otwarte pytanie. Nie? Jasne, że albo jeszcze inaczej. Jednym z takich najciekawszych dziełek dotyczących prowadzenia dyskusji jest oczywiście erystyka Artura Schopenhauera. I tam oprócz takiej analizy dotyczącej tego, jak dyskusja może wyglądać, jest cała masa takich, on to nazwał stratagems, albo możemy powiedzieć, no takich trików właściwie, które można stosować w dyskusji po to, żeby wygrać niekoniecznie uczciwie. I teraz ja sobie wyobrażam, że jeżeli rzeczywiście zasiadamy do dyskusji jak do szachów, czyli no, zakładamy, że być może będzie tutaj się odbywała jakaś wymiana poglądów. Nie mówimy o takiej rozmowie, powiedzmy, towarzyskiej w pociągu, o której mówiłem przed momentem, tylko rzeczywiście takiej poważnej dyskusji naukowo-społecznej, to być może warto byłoby mieć tę heurystykę w ręce i po prostu stwierdzać, że jeżeli tu użyłeś jakiegoś z tych chwytów, czy któregoś z tych chwytów, no właśnie tracisz punkt. Tak? To znaczy, to są pewne zakazane rzeczy. Jeżeli używasz argumentu ad hominem, tak, czyli argumentu personalnego, albo argumentu ad absurdum, no to znaczy, że po prostu przegrałeś. Nie? Była kiedyś, coś chyba nazywało prawem Goodwina, jeśli dobrze pamiętam, czyli sytuacja, w której jeśli ty powołasz się na Hitlera, znaczy nie mówię oczywiście o argumentach, ale jeżeli porównasz coś do nazizmu, to ta dyskusja powinna być automatycznie skończona. Niestety nasza by się skończyła jakieś pół godziny temu z tej perspektywy, więc może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale trzymanie się pewnych ram takiej dyskusji wydaje się także sensowne. Nie, jeżeli widzimy, że ktoś gra nieczysto, no to trzeba by mu to pokazać, powiedzieć, słuchaj, ale to nie jest właściwy argument. Nie? Tak to nie powinno działać. To w sumie przechodząc, że właśnie tak nie powinno to działać. Jak powinna działać dyskusja z bliskimi? Wspomniał pan o stole wigilijnym. Mieliśmy niedawno święta, to za każdym razem jest możliwość pojawienia się tematów tych najbardziej drażliwych przy stole. W gronie rodzinnym, tym większym na święta. Jak wtedy dyskutować, by się tam nie pozabijać i nie znienawidzić? Znaczy, ja myślę, że bardzo dobrze jest zadać sobie samemu pytanie, co ja chciałbym osiągnąć podczas takiej rozmowy. Co będzie dla mnie celem, do którego chcę dążyć. Nie? No bo jeżeli celem będzie to, żeby się tylko nie pokłócić, no to oczywiście można sobie wyobrazić, że definiujemy listę tematów, o których nie rozmawiamy. Po to, żeby było okej.
Ale jeżeli zakładamy, że to ma być sensowna, normalna rozmowa przy stole, to powinienem być także otwarty na sytuacje, które no, konfrontują mnie z jakąś rzeczywistością, tak? Z taką rzeczywistością, która z mojej perspektywy nawet może być trudna. I wtedy warto sobie zadać pytanie, dlaczego ta osoba zadaje mi to pytanie? Dlaczego ta ciocia Krysia, o której mówiłem, ciągle się dopytuje tego chłopaka? Tak? Albo dziecko. Albo dziecko. To są te takie drażliwe Albo o to, tematy. kiedy się wyprowadzisz w końcu. Nie? Więc można zadać pytanie, ale dlaczego to jest takie ważne dla ciebie? Bo może się wtedy okazać, że tak naprawdę ci ludzie mogą powiedzieć, no dlaczego? No bo bym chciała, żebyś w końcu była szczęśliwa. Okej, to wiecie co? Ja bym była bardzo szczęśliwa, jakby mi ciocia tego pytania już nie zadawała. I wtedy bardzo często można rozbroić taką sytuację, pokazując, że jeżeli rzeczywiście zależy ci na moim szczęściu, to niekoniecznie musi ci zależeć na szczęściu tak, jak ty je definiujesz. Że nie w ten sposób. Może powinnaś sobie zadać pytania, co jest dla mnie ważne, jeżeli tak bardzo zależy ci na moim szczęściu. Nie? Tylko to wymaga wyjścia poza pewien konwenans, no bo proszę zwrócić uwagę, że my często jesteśmy w takich rozmowach wrzucani w jakieś takie kolejny, tak? Znaczy, Albo rolę. rolę, tak? Znaczy ty jesteś córką, ty jesteś matką, matka wymaga tego od córki, córka wymaga tego od matki i już mamy klincz. I już jesteśmy się w stanie naparzać dokładnie tak samo, jak było Wigilię temu, i 2 Wigilie temu, i 3 Wigilie temu i tak dalej. A może spróbujmy inaczej, może spróbujmy zadać pytanie, słuchaj, a właściwie dlaczego mnie o to pytasz? No, bo to jest dla mnie ważne. No dobra, ale to jest ważne dla ciebie, a dla mnie niekoniecznie. To wymaga trochę zachodu, to wymaga trochę przemyśleń, ale być może warto raz na jakiś czas taką rozmowę przeprowadzić. A jedna taka sytuacja z tymi bliskimi, która obrazkowo mi przychodzi do głowy, to w momencie, w którym właśnie przy tym dużym stole jestem tylko słuchaczem, a słyszę, jak dyskutuje chociażby, załóżmy, głowa rodziny tata, załóżmy z wujkiem, z dziadkiem, z kimkolwiek, a reszta osób się temu przysłuchuje, a tam zaczynają coraz głośniej podnosić głos. I dyskusja staje się dla wszystkich innych niekomfortowa, ale ci zaciekle walczą. Jak wtedy można wciąć się, cokolwiek zareagować? Najprościej jest zapytać, czy ja mogłabym coś powiedzieć. No w końcu prawdopodobnie zostaniemy wysłuchani. I wtedy można powiedzieć, znowu nie używając takiego klasycznego komunikatu bo wy monopolizujecie dyskusję, bo wy tylko gadacie, ale nie myślicie o innych ludziach, bo czy wy zauważyliście, że to są inne osoby przy tym stole. Nie, dużo lepiej jest powiedzieć właśnie o swoich uczuciach i powiedzieć, jest mi strasznie przykro, kiedy rozmawiacie o rzeczach, które bardzo wielu ludzi tutaj specjalnie nie interesują, a jednocześnie bardzo psują atmosferę, przy której siedzimy. Czyli pokazanie jasne, co to dla mnie oznacza. Bez oskarżeń, bez jakiegoś... Bez wskazywania palcem. Tak, bez jakichś takich tekstów w rodzaju, bo wy zawsze tak robicie, nawet jeśli zawsze tak robią. Ale to specjalnie nie ma sensu. Nie? Zastanówmy się, co my tutaj chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć to, żeby wszyscy ludzie mogli pogadać o rzeczach, które są dla nich ważne, to być może trzeba po prostu na to zwrócić uwagę i pokazać, słuchajcie, kiedy robicie coś takiego, to po prostu ludzie dookoła źle się czują. Może to nie jest najlepszy pomysł. Super. Będę musiała na to zwrócić uwagę. Czy paradygmat grupy minimalnej jest silniejszy w kulturach kolektywistycznych Czy indywidualistycznych? To odsyłam do podręcznika psychologii społecznej pod redakcją Bogdana Wojciszkę. Tam można znaleźć dokładne informacje. A tak zupełnie serio, ten paradygmat grupy minimalnej był badany na bardzo różne sposoby i pod bardzo różnymi szerokościami geograficznymi. I rzeczywiście jest tak, że dbanie o taką spójność grupy jest większe w kulturach kolektywistycznych. W kulturach indywidualistycznych ten paradygmat jest odrobinkę mniej silny, co nie znaczy, że nie działa. Kolejne pytanie to, co w sytuacji, w której rozmówca powołuje się w dyskusji na wyniki badań lub fakty, których my nie znamy, czyli nie możemy mieć pewności, że są prawdziwe czy rzetelne? Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji i jak zareagować? Bardzo prosto. Ja akurat nie wziąłem telefonu, żeby nie pogarszać, tak? Ale najprościej jest po prostu wyciągnąć telefon i zobaczmy, sprawdźmy, nie? Ale to nie stawia tego rozmówcy w złym świetle, że nie wierzę ci. Nie, ale bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy spojrzymy razem na jakieś wyniki, to możemy zobaczyć w nich więcej. Jasne, że wyniki badań są istotne. Jasne, że dane są ważne, ale one czasami mogą być wyrywane poza kontekst. Poza tym nie musimy mówić temu człowiekowi, sprawdzam cię, a zobaczmy, tylko daj mi się samemu z tym zapoznać, aż z ciekawości zobaczę, bo trudno mi w to uwierzyć. Nie? To wszystko zależy
zależy od tego, jak to przedstawimy. Jeżeli to przedstawimy jako sprawdzenie tego konkretnego człowieka i jego wiarygodności, to oczywiście to nie będzie specjalnie przyjemne. Ale jeżeli pokażemy to jako dowód naszej ciekawości i zainteresowania tym, co on powiedział, właściwie dlaczego nie? A co jeśli ktoś kwestionuje wiarygodność tego źródła? No to jest pytanie, na ile to kwestionowanie wiarygodności źródła jest sensowne, bo czasami rzeczywiście źródło jest mało wiarygodne. Nie? Jeżeli mamy z jednej strony, nie wiem, powodem, o który się sprzeczała cała Polska w ciągu ostatnich paru 10 już miesięcy, były oczywiście szczepionki. I więc ktoś mówi, a tutaj profesor Kowalski z Lublina ma znakomite wyniki na amantadynie, a ktoś drugi mówi, no dobra, ale są badania kliniczne przeprowadzone na kilku tysiącach ludzi, które pokazują, że amantadyna jest kompletnym fejkiem i kompletnie nie działa. No to można, tak, można jednak się sprzeczać o to, które źródło jest bardziej wiarygodne. Nie? Ale proszę zwrócić uwagę, że to już jest wtedy dyskusja o trochę innych rzeczach, nie? Bo my wtedy mówimy o pewnych faktach, a nie o tym, że ty jesteś młoda i nic nie wiesz o życiu i się figę znasz. Nie? Kolejne pytanie z czatu. Czy perswazję można uznać za sztuczkę w dyskusji, czy naturalną formę porozumienia? No tu wchodzimy w problemy definicyjne. Tak? To jest coś, co się często zdarza wśród ludzi, którzy zajmują się tą dziedziną psychologii społecznej, którą ja, czyli psychologią wpływu społecznego, co jest manipulacją, co jest perswazją. No, czasami uznajemy, że perswazja to jest używanie pewnych narzędzi po to, żeby człowiek zrobił coś dobrego dla siebie. Tak? Czyli jeżeli zachęcamy ludzi do rzucenia palenia za pomocą jakichś tam narzędzi, na przykład jednym z takich narzędzi jest to, co zrobiono w Australii, to znaczy w Australii zrobiono bardzo duże badania dotyczące szukania najbrzydszego koloru na świecie i znaleziono najbrzydszy kolor na świecie, który wygląda trochę jak obchody po prostu. To jest mniej więcej taki kolor, taki specyficzny brąz. I stwierdzono, że wszystkie paczki papierosów, które będą sprzedawane w Australii, będą miały właśnie taki kolor. No i czy to jest stosowanie sztuczki? W pewnym sensie ktoś może powiedzieć tak. Znaczy używamy jakiegoś narzędzia, jakiejś techniki wpływu społecznego po to, żeby ludzi do czegoś skłonić. Jak w Polsce są te brzydkie obrazki po prostu. Na przykład, tak? No i nazywamy to zazwyczaj perswazją. Natomiast jeżeli ktoś używa jakiegoś koloru, który ludziom kojarzy się z czystością po to, żeby kupili ultra, hiper skuteczny płyn do mycia szyb, to ktoś może powiedzieć, że to jest manipulacja. Nie? Bo skorzystano z wyników badań i stwierdzono, że taki odcień niebieskiego połączonego z przezroczystością sprawia, że ludzie myślą, że to jest coś skojarzonego z czystością. W związku z tym używamy tego do sprzedawania jakiegoś płynu do mycia szyb. No i teraz proszę zwrócić uwagę, mówię do osoby, która zadała nam to pytanie, że to samo możemy nazwać manipulacją, czy odwołanie się do tej samej techniki możemy nazwać manipulacją, bądź perswazją, w zależności od tego, po co to stosujemy. Nie? Więc do pewnego stopnia tak, to o czym pan czy pani powiedziała jest sensowne, ale znowu musimy pamiętać, że tutaj rozmawiamy już o różnicach takich definicyjnych. Mamy kolejne pytanie. Nasze media, jest sporo osób młodych i tutaj padło pytanie, jak osoba młoda powinna rozmawiać ze starszymi, które często powołują się na swoją wiedzę o świecie, pewnie tutaj też o doświadczenie życiowe i pada to legendarne Za moich czasów. Za moich czasów albo ty jeszcze mało wiesz o życiu. No właściwie można odpowiedzieć pewnie tak. No pewnie mniej wiem od ciebie, ale to nie znaczy, że nie mogę brać udziału w tej dyskusji. Bo dyskusja na przykład dotyczy problemów, które są dla mnie ważne. Więc jeśli ja mam to zrozumieć, to pogadaj ze mną jak z kimś, kto też ma prawo do wyrażenia swojej opinii. A zawsze można zapytać, czy wiesz, co to jest śpiulkolot? Tak? Nie wiem. To znaczy, że mało wiesz o życiu. No są rzeczy, o których ja wiem więcej, są rzeczy, o których ty wiesz więcej. Wobec tego to nie jest argument, że ty dłużej żyjesz. No, dłużej żyjesz, no... Inne tematy ty wiesz, inne ja. Jasne. Jest pytanie z czatu. Czy nie powinniśmy zapoznać się z zasadami debat ocenianych typu oksfordzkich, parlamentarnych, aby prowadzić dyskusję w sposób w miarę merytoryczny? Czy przyniesienie choćby jednej zasady do takiego codziennego życia mogłoby stanowić podwaliny do dobrej dyskusji? To jest ciekawe pytanie, bo ono pokazuje, że czasami, kiedy ludzie chcą dyskutować i kiedy chcą mówić o ważnych sprawach, to muszą mówić się na pewne reguły. Debaty oksfordzkie, część z Państwa pewnie wie, co to jest, część nie, tam się podaje informacje, zadaje pytanie i tak dalej.
w ramach pewnych bardzo ściśle określonych reguł. Po co są te reguły? One po to, żebyśmy po pierwsze wszyscy mieli jednakowe możliwości i prawo do wypowiedzenia się i żebyśmy nie używali takich argumentów, które się pojawiały wcześniej, tak? To znaczy ja jestem starszy, wobec tego mam prawo do 3 minut, a ty masz minutę, bo jesteś gówniarą i w związku z tym nie będziesz tutaj mi opowiadało, jak żyć. Więc pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Tylko z drugiej strony ja bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której przystępując do rozmowy z człowiekiem, którego po raz pierwszy w życiu widzę i być może po raz ostatni, bo jest to ta rozmowa w pociągu, ja muszę mieć spisany regulamin rozmowy. Nie? Pewnie powinienem się kierować jakimiś regułami, pewnie powinienem jakichś reguł przestrzegać, ale też z drugiej strony myślenie o tym, że w każdej konkretnej życiowej sytuacji muszę pamiętać o jakichś tam specyficznych zasadach od 1 do 84, to chyba nie jest najlepszy sposób. Więc gdzieś ten złoty środek powinniśmy znaleźć. Nie? Ale zgadzam się z tym, że trzymanie się pewnych reguł z całą pewnością ułatwia tego rodzaju dyskusje. Miałam okazję właśnie działać w tych debatach oksfordzkich w jednym liceum i rzeczywiście dla mnie to miało duże znaczenie i dużo mnie nauczyło. Jasne. Chociażby argumentacja taka przemyślana, bo to też ma znaczenie w dyskusji. Oczywiście, że tak. Jeżeli wcześniej wiesz, o czym będziesz rozmawiała, jeżeli wcześniej jesteś w stanie się do tej dyskusji przygotować, wypisać sobie argumenty, zastanowić się nad tym, to po pierwsze zastanawiasz się, ale proszę zwrócić uwagę, że elementem debaty oksfordzkiej jest także zastanowienie się nad reakcją na ten argument. Właśnie takie przemyślenie ruchu tego uczestnika. Co on zrobi dalej, nie? Jak on się zachowa, w jaki sposób będzie się do tego odnosił. Więc to jest oczywiście bardzo fajna rzecz, ale też proszę zwrócić uwagę, że to jest fajna rzecz na debatę oksfordzką, natomiast z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli każdą naszą dyskusję w życiu tak prowadzić, to pewnie to nie byłoby specjalnie łatwe. Nie? Ale z drugiej strony chyba uczy takiej cierpliwości i takiego rzeczywiście po tym, jak już na przykład usiądę przed tą obcą osobą w tramwaju, autobusie, tudzież w pociągu, no to mogę mieć większą cierpliwość, być przygotowana na milion różnych opcji i rozwiązań tego, jak będzie wyglądała ta rozmowa. Pewnie tak. To na pewno jest bardzo pouczające. W tych dyskusjach, tak myślę, tak przynajmniej w moim przypadku. Tak sądzę. Choć wiadomo, nie jest się człowiekiem idealnym i zawsze w którymś momencie te emocje dają się we znaki. Co jeśli padnie to piękne zdanie na koniec, że ryby i dzieci głosu nie mają. W ogóle nie rozpoczynajmy tej rozmowy. Jeśli tak uważasz, jeśli rzeczywiście uważasz, że to jest argument, który powinien kończyć naszą dyskusję, to po co było ją rozpoczynać? No bo jeżeli rozmawiasz ze mną i mamy się do czegoś może nie tyle przekonać, co przynajmniej przedstawić swój pogląd na jakąś rzecz, a ty pod koniec tej dyskusji jesteś w stanie wyłącznie jako argument dający ci przewagę wskazać swój wiek, no to moim zdaniem przegrałeś. Ja sobie wyobrażam moje rozmowy ja mam 3 dzieci, tak? I wszystkie mają tak zwane zęby dyskusyjne, mocno rozwinięte, więc te dyskusje pomiędzy nami czasami są bardzo, bardzo ostre. Ale wyobrażam sobie, że gdybym ja miał użyć argumentu za mało na świecie żyjesz, żeby używać takich tekstów, albo dzieci i ryby głosu nie mają, albo jak będziesz starszy, to będziesz mógł na te tematy dyskutować, no to znaczy, że przyznałbym się do porażki w pewnym sensie. Tak? To znaczy, ja już nie mam innych argumentów i muszę używać czegoś takiego. Rozumiem. Czy pan miał sytuację, w której nie przyszło panu, jak się zachować w jakiejś sytuacji? Jeśli tak, to dlaczego? Że ona po prostu pana przerosła. Ale rzeczywiście, że tak. Błyskotliwość to jest coś, co przychodzi za 24 godziny za późno, nie? Albo pod prysznicem. Tak. A jak ja mu mogłem odpowiedzieć wtedy, nie? A gdybym ja teraz, tak. Pewnie, że tak. To mi się zdarzało bardzo często i zdarza... Panu pisać? Ale rzeczywiście, że tak. No, nie dalej jak dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, bo na wykładzie, który miałem w niedzielę, student zadał mi pytanie, które jakby kompletnie wykraczało poza temat wykładu. Ja nie byłem na to pytanie przygotowany. I jakoś tam odpowiedziałem, ale miałem wrażenie, że dopiero po tym wykładzie uświadomiłem sobie, o co chyba mu tak naprawdę chodziło. I że teraz odpowiedziałbym jakoś zupełnie inaczej. Nie? Więc to nie jest tak, że jak człowiek się zajmuje technikami wpływu społecznego albo tam w ogóle psychologią społeczną, to z definicji zawsze będzie wiedział, co powiedzieć. Ale też zachęcam do tego, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że powiedzieć komuś, słuchaj, ale ja naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Daj mi chwilę, albo napisz do mnie na ten i ten adres, ja przemyślę i powiem ci, co o tym myślę tak naprawdę. To nie jest nic złego, to nie jest żaden wstyd.
w języku angielskim istnieje takie przekonanie, że 3 najtrudniejsze słowa do wypowiedzenia to jest I love you, tak? Kocham cię. W języku polskim to trochę inaczej brzmi. Ale wydaje się, że takim najtrudniejszym, 3 najtrudniejsze słowa do wypowiedzenia po angielsku to jest I don't know. Nie wiem. Po polsku chyba też ciężko to przychodzi przez... Tak. Po prostu nie wiem. I w mojej sytuacji, kiedy ja prowadzę wykłady i ludzie traktują mnie jako profesora psychologii społecznej, to bardzo często jest być może jeszcze trudniejsze, bo ludzie zakładają, że jak ktoś już za profesora robi, to już musi wszystko wiedzieć. Nie? No czasami nie wie, więc zupełnie spokojnie można powiedzieć, to nie jest obszar mojej specjalizacji, ja się na tym specjalnie nie znam, nie chcę pana wprowadzać w błąd. Najlepszym specjalistą od tego jest ten i ten. Proszę zupełnie spokojnie do niego napisać, jestem przekonany, że nie odmówi odpowiedzi. I już. Super. Właśnie to mnie bardzo ciekawiło, jak tam u Pana takie sytuacje. W jaki sposób i kiedy ocenić podczas tej dyskusji, że warto ją już zakończyć? No wtedy, kiedy pojawiają się... Znaczy, za każdym razem, kiedy czujemy, że już nie chcemy, to wystarczy powiedzieć o tym, słuchaj, ja już chyba nie chcę, ja już mam dosyć. Nie traktuj tego jako czegoś, co ma ci sprawić przykrość, nie traktuj tego jako formy wycofania się, ale ja po prostu już tracę siłę. Jeden z najlepszych polskich filozofów XX wieku w moim odczuciu, ksiądz profesor Józef Tischner, opowiadał kiedyś o takiej sytuacji, w której jego serdeczny przyjaciel, także ksiądz Janusz Pasier, podczas dyskusji powiedział, proszę państwa, ta dyskusja działa na mnie moczopędnie. I po prostu wyszedł. I oczywiście to było trochę brutalne, tak? I to było złośliwe i tak dalej, ale gdybyśmy spojrzeli na to z pewnego dystansu, to możemy powiedzieć, że czasami jest tak, że już po prostu nie chcemy brać udziału w tej dyskusji, bo widzimy, że ona do niczego nie prowadzi, że od iluś tam godzin kręcimy się w kółko. Tak? To jest trochę tak jak w szachach. No jeżeli grasz w szachy, to czasami dochodzisz do takiej pozycji, w której wszystko, co możecie robić, to już później się gonić po szachownicy. No i jeśli dobrze pamiętam, w przepisach szachowych jest informacja, że jeżeli w ciągu 50 ruchów nie zmieniła się zasadniczo pozycja na szachownicy, to trzeba przerwać tę partię. No. Więc być może powinniśmy mieć podobne rzeczy w dyskusji. Jeżeli od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie już dojść do żadnych sensownych wniosków, to może po prostu pójdźmy na piwo, jeśli ktoś ma ochotę, albo napijmy się herbaty, albo zróbmy cokolwiek innego, bo to będzie dużo bardziej produktywne niż brnięcie w taką szermierkę słowną. Kolejne pytanie z czatu to, który tor perswazji lepiej jest stosować w dyskusjach z osobami, które mają inne poglądy? Ktoś się uparcie odwołuje do psychologii społecznej, bo teraz właściwie powinniśmy powiedzieć o torze peryferycznym i torze centralnym. Tak? I to jest taka koncepcja Pettiego i Cacioppo, Elaboration Likelihood Method, tak? Czyli szansa na rozpracowanie przekazu. I tam są takie 2 tory. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest zdolna do przejmowania argumentów, która jest zainteresowana danym obszarem, to powinniśmy używać toru centralnego, a jeżeli mamy kogoś, kto nie jest specjalnie zainteresowany albo jest wrogi wobec tego przekazu, no to powinien to być tor peryforyczny. Pani pytała o jaką sytuację? Jeszcze proszę, pani czy pan? Już z osobami, które mają inne poglądy, który tor perswazji lepiej No to stosować? oczywiście zależy od tego, czy te osoby chcą się czegoś dowiedzieć, czy nie, bo jeżeli mają inne poglądy, mają głęboko takie konfrontacyjne nastawienie, to raczej peryferyczne. Natomiast jeżeli miałyby ochotę czegoś się dowiedzieć, no to oczywiście centralne. Jeszcze przyszło mi do głowy pytanie, jak ocenić w pierwszych kilku minutach tej dyskusji, że ktoś na przykład chce dyskutować, bo pragnie wyjść ze swojej bańki, poznać argumentację drugiej osoby, wizję tych jej poglądów, żeby to był jakiś taki sygnał mniej więcej jasny, który dość często jest na przykład powielany, by po prostu wiedzieć, z tą osobą mogę pogadać bardziej. Znaczy ja bardzo nie chciałbym tutaj dawać takich zero-jedynkowych rad, dlatego że mogę sobie wyobrazić kogoś, kto po prostu rozmawia z nami i niekoniecznie jest takim zapiekłym zwolennikiem swojego pomysłu na świat i absolutnie nie chce z tego pomysłu wychodzić, a my go za kogoś takiego uznamy i stwierdzimy, że nie ma sensu z nim dyskutować. Ja mam wrażenie, że zawsze powinniśmy dawać ludziom kredyt zaufania, to znaczy ja mam ogólnie taką życiową zasadę, że powinniśmy stosować domniemanie niewinności.
Tak? To znaczy, że jeżeli ktoś coś powiedział, jeżeli ktoś coś zrobił, to nie powinniśmy zakładać, że zrobił to, czy powiedział ze złych intencji. Że być może jego intencje były dobre, że być może jego pomysł był dobry, tylko to wyszło jak wyszło. Nie? Ja myślę, że gdybyśmy coś takiego założyli, to nasze rozmowy także wyglądałyby trochę inaczej. Nie? Że ten ktoś mówi tak, a nie inaczej, nie dlatego, że jest nie wiem, okropnym lewakiem, z którym nie warto rozmawiać, albo pięknym chłopcem prawicy, z którym nie warto rozmawiać, tylko po prostu tak uważa. Być może czegoś nie wie, a być może na coś patrzy inaczej niż ja i być może warto by się było dowiedzieć, dlaczego tak myśli. Więc jeżeli taki kredyt zaufania sobie damy, to myślę, że to nie będzie poważnym problemem. Ale jeżeli mamy naprzeciwko człowieka, który przede wszystkim nas odpytuje i to nie są pytania otwarte, tylko kwestionariusz, który nam zadaje po to, żeby się dowiedzieć, czy warto z nami rozmawiać, czy nie, no to jest to delikatny sygnał wskazujący na to, że być może ta dyskusja nie ma szans pójścia w sensownym kierunku. Jakie 3 najważniejsze rady, jak przetrwać każdą dyskusję, by pan to dał? Dobra, no to pierwsza rada jest najpierw słuchaj, potem mów, tak? To znaczy najpierw wysłuchaj tego, co człowiek ma do powiedzenia, a później dopiero informuj o swoim, o tym, co ty myślisz. Druga rzecz, zadawiaj otwarte pytania, czyli staraj się zrozumieć, staraj się dojść do sedna tego, skąd się biorą te poglądy, czy sposób patrzenia na świat, czy opis tego świata, jaki ta osoba ma. I trzecia rzecz, załóż dobre intencje. To znaczy załóż, że ten człowiek rozmawia z tobą nie po to, żeby ci dokopać, nie po to, żeby cię w jakiś sposób zmiażdżyć, zaorać, przeorać i udowodnić swoją wyższość, tylko dlatego, że ma dobre intencje, że jakoś tak po prostu na rzeczywistość patrzy. Jeśli się tego będziemy trzymali, to mam wrażenie, że dyskusja może pójść dobrze. Dziękuję bardzo za ciekawe spotkanie Bardzo i się cieszę. bardzo fajną, owocną rozmowę. Serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na nasze kolejne wydarzenia.